Cześć siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Pada mam już tutaj w rękach i za chwilę przejdziemy do pierwszego etapu, czyli otwarcia pudełka, a później rozkręcanie, co zobaczycie, że nie jest takie trudne. A jeżeli materiał Wam się spodoba, no to pokażę Wam też kustomizację na przykładzie pada od PlayStation 5. A tam troszeczkę więcej trzeba porozkręcać. Jak możecie zwrócić uwagę, pad nie posiada śrubek z zewnątrz obudowy. Musimy się do nich dostać. Jedna z podstawowych śrubek znajduje się tutaj, w tym miejscu, gdzie wkładamy baterię. Jest tutaj, do niej sobie zaraz przejdziemy. Ale reszta śrubek, które trzymają całą obudowę, znajdują się po tej stronie i po tej stronie. Dobrze mieć właśnie jakiś taki plastikowy szpikulec, żeby nie katować pada metalowymi narzędziami i podważamy z jednej strony, aby wyskoczyła nam nakładka z zatrzasków. No, nie należy to może do najprostszych rzeczy, łatwych, ale jak już się złapie, to plastik odejdzie. Zwróćcie teraz uwagę na to, że są tutaj nietypowe śrubki, takie z bolczykiem. Ja niestety nie mam takiego śrubokrętu, ale po prostu ten bolczyk w środku wyłamuję, żeby później ten taki gwiazdkowy śrubokręt użyć i rozkręcić całą budowę. No jakoś tutaj trzeba sobie niestety poradzić. Xbox wymyślił sobie, że takie śrubki zamontuje. I po odkręceniu tych kilku śrubek dzieje się magia, ponieważ możemy tutaj górną obudowę ściągnąć bez żadnego problemu i wyciągamy tył. I to jest tak naprawdę wszystko. Tą całą część zostawiamy, ponieważ jej nie będziemy malowali. Odkładamy, będziemy malować tutaj te dwie zaślepki i tą całą obudowę. I wyciągamy tylko jeszcze ten metal, podważając z tyłu dwa zatrzaski i gotowe. Teraz etap przygotowania wszystkich plastików. Na samym początku delikatnie papierem ściernym przeszlifujemy każdy element. Ja zazwyczaj używam papieru 600, jest w zupełności wystarczająca. Jeżeli obawiacie się za duży rys, możecie użyć 800 i później odtłuszczamy wszystko benzynką ekstrakcyjną, tak żeby było już przygotowane do malowania podkładem. Teraz przechodzimy do tematu farb. Pad jest czarny, więc dobrze by było potraktować go podkładem białym. Ja używam już gotowych farb, które są dedykowane do aerografu, do takiego małego pistoletu na powietrze. Zobaczycie za chwilę, jak będę nim malował. Również używam farby, które nie są rozcieńczone i do malowania pędzelkiem. No tutaj jest minus taki, że będą ślady po pędzelku i jeżeli chcemy takie farby użyć do aerografu, to musimy je rozcieńczyć specjalnym preparatem, tak żeby była ona o wiele rzadsza, a także możemy używać farb modelarskich. Naprawdę farb jest bardzo dużo, do tych, które ja używam, wrzucam Wam linki w opisie. Zanim przejdziemy dalej, zobaczcie, co tutaj mam. Zasilacz, płyta główna, RAM, chłodzenie, jeszcze jedno chłodzenie i RTX 4060. A co to za sprzęt? To jest sprzęt, który Wy możecie testować, ponieważ razem z Intelem odpaliliśmy Discorda, na który Was serdecznie zapraszam i link macie w opisie. Jest to Discord technologiczno-moddingowy, gdzie jest akcja poczty sprzętowej. I Wy, nie będąc właśnie youtuberami, twórcami internetowymi, możecie taki sprzęt testować. A jest go o wiele więcej, ponieważ tam już chłopaki powrzucali swoją listę ze sprzętem, gdzie Wy możecie się zgłaszać do testu. I oczywiście oprócz tego wymieniamy się doświadczeniem technologicznym, moddingowym i po prostu możemy pogadać na różne tematy. To jeszcze raz, link w opisie. Przechodzimy do malowania aerografem. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to mały pistolecik na powietrze, które jest stworzone przez mały kompresor modelarski. Na tym etapie tworzę bazę pod malowanie, używając białej farby. Ważne jest, aby nakładać farbę cienkimi warstwami, żeby wszystko dobrze wyschło i nie odpadało podczas użytkowania. Modeli aerografów jest wiele. Ja osobiście używam jednego z najtańszych modeli, ponieważ głównie służy mi do pokrywania elementów w jeden kolor lub tworzenia delikatnych motywów. Jeżeli będziecie chcieli malować grafiki wykorzystując do tego aerograf, to warto zainwestować w lepszej jakości sprzęt.
Elementy mam już pokryte białym kolorem podkładowym. Znaczy podkładowym, to troszeczkę w takiej przenośni, ponieważ są takie farby w sprayu dedykowane bardziej podkładowe. Ja tutaj używam tych farb ze względu na to, aby kolejne kolory były bardziej żywe, bo jednak malując na czarnym, no to te kolory nie będą aż takie nasycone. Trochę zainspirujemy się samochodzikami i trochę również kolorystyką. Znaczy kolorystyką. Będziemy trochę improwizować, ale żeby to był bardziej taki pad wyścigowy. A biorąc pod uwagę właśnie, że motyw kolorystyczny 15 sezonu Rocket League jest właśnie w takich kolorach żółci i takiego różu. Pośrednio jest pomarańczowy, więc pewnie też gdzieś jeszcze trafi, ale właśnie w takiej kolorystyce chcę zrobić pada z jakimiś dodatkami czarnymi, tak żeby w całości fajnie nawiązywało do tego motywu. W tym przypadku nie miałem już gotowych kolorów, więc użyłem specjalnego preparatu, który służy do rozcieńczania farb. Dlaczego nie robię tego wodą, skoro są to farby akrylowe? Specjalne preparaty nie powodują rozrzedzania pigmentu, dzięki czemu nie mamy efektu malowania akwarelami i nie musimy malować wielu warstw, aby uzyskać odpowiedni efekt. Trwałość jest tutaj także istotna, woda osłabia właściwości farby. Jak możecie zauważyć, wyszło całkiem ciekawie, kolorki, gradienty, przejścia mamy tutaj gotowe. Teraz czas na parę małych dodatków. Wykończenie to delikatne dodatki, które pojawiły się na motywie graficznym gry. Czarne zarysowania nadały bardzo fajnego efektu. Dodatkowo wrzuciłem kilka elementów w postaci kropek i detali, które spowodowały, że pad zaczął nabierać ostatecznego wyglądu. Starałem się malować całość na połączonych elementach, żeby po złożeniu kontroler tworzył jedną całość. Zdecydowałem się jeszcze na koniec, aby za pomocą pędzla rzucić trochę białych kropek z przodu i z tyłu obudowy jako finalne wykończenie. No i została ostatnia rzecz, czyli lakier zabezpieczający. Ja zazwyczaj właśnie używam Matte Makera od Tarrago, nakładam go pędzelkiem, można go też nałożyć aerografem, bo jest dosyć rzadki, ale pędzelkiem też nie widać żadnych smug po pędzlu, dlatego wrzucamy i po dobie będzie można już go spokojnie używać. A za chwilę prezentacja. A tak prezentuje się nasz pad stworzony w motywie graficznym z 15 sezonu gry Rocket League. Dajcie znać jak wyszło i mam nadzieję, że poradnik pozwoli Wam na stworzenie własnego dzieła. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie pominąć kolejnych materiałów, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się, cześć!